Taka rada od Dori dla samotnych. W końcu to jest ocean. Nie możemy tutaj być sami. Chwileczkę! Koleżko! Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam w poniedziałek, czyli fantastyczny kolejny dzień naszego jeszcze 5 minutek. Nie wiem, czy oglądaliście, mam nadzieję, że oglądaliście, bo to jest absolutnie rewelacyjna bajka i znowu na marginesie nie dostałem 100 milionów, ale to jest rewelacyjna bajka, Gdzie jest Nemo? Jeśli ktoś nie oglądał, to koniecznie bardzo serdecznie polecam, żeby obejrzeć Gdzie jest Nemo. Cześć. A z czym cię, kolo? Tylko nie żegnij na lakier, to nów. Tak! Mało, że ptak! To pelikan! Uwaga, trzymaj się! Ratunku, pomoc! Jeśli oglądaliście tę bajkę, to wiecie, że tam głównym bohaterem, gdzie jest ten Nemo, jest niejaki Błazenek. W sensie taka bardzo fajna rybka, taka czerwono-biało jakaś tam chyba. Taka kolorowa, taka bardzo, no oczywiście w tej bajce ona jest trochę nieśmiała i tak dalej, ma problemy i tak dalej. I dzisiaj ciekawostka właśnie o Błazenku. Moi drodzy, w ogóle Błazenek ma bardzo ładną nazwę taką oficjalną, dlatego że on się nazywa Amfiprion. Tak się nazywa ta ryba. Błazenek jest bardzo ciekawą rybą. Tego niestety nie było pokazane w bajce Gdzie jest Nemo, ale on ma jedną niezwykłą cechę. Otóż Błazenek żyje, w ogóle to jest bardzo rzadka rybka. Co chciałem powiedzieć? Błazenek żyje zazwyczaj gdzieś tam przy okazji raw koralowych, gdzie jest dosyć, że tak powiem, łatwym łupem dla różnego rodzaju nieprzyjaznych zwierząt, w sensie takich gangsterów wodnych. Dlatego, że Błazenek jest kolorowy, więc łatwo go zobaczyć, więc jak jakiś taki oprych morski płynie i zobaczy Błazenka, no to od razu po prostu go tam chce skilić i go zjeść. No i Błazenek jakoś bidny, bo to taka malutka rybka, więc no, dużych możliwości nie ma. Musiał się jakoś wymyślić, żeby się jakoś bronić. I słuchajcie, to co Błazenek wymyślił, to jest po prostu absolutne mistrzostwo świata. Otóż Błazenek szczaił, że na rafach koralowych są te takie, Boże, chciałem powiedzieć jamochłony. Nie jamochłony, tylko te, ukwiały. W sensie są ukwiały. Wiecie, taka roślinka, takie coś, to nie jest roślina w sumie, tylko takie to coś, co ma właśnie, ono ma takiego jamochłona, tak? W sensie ma takie maczki i jak jakaś ryba do takiego ukwiału pewnie, podpłynie, to ukwiał tymi mackami, jak ryba dotknie tej maczki, to po prostu on ją razi, w sensie to nie jest jakiś tam prądem, ale po prostu to jest porażenie nerwowe, w sensie nagle jest po prostu taki że ryba po prostu drętwieje i wtedy ukwiał ją tam zasysa do środka, no i ją potem zeżre, nie? I słuchajcie, Błazenek szczaił się, że może to wykorzystać i skubany wpływa po prostu między te maczki ukwiału, jak go na przykład goni jakiś tam oprych morski. No i ten oprych po prostu wpada w te maczki tego ukwiału, no i poraża tego oprycha i tyle, nie? A Błazenek tam siedzi w środku i tam, że mu się udało, że mu się nic nie stało. Ale co jest najciekawsze, naukowcy zadają sobie pytanie, jak to się stało, że Błazenka ten ukwiał nie poraża nerwowo. No bo on tak samo dotyka przecież tych maczek. Teorie są dwie. Jedna, mało popularna i rzeczywiście nieciekawa, jest taka, że Błazenek po prostu ma wokół siebie, wydziela taki śluz, w sensie jest cały oblepiony takim śluzem i ten śluz robi mu taką warstwę ochronną, nie? Czyli ma taką izolację, po prostu obkleił się taśmą izolacyjną i go ten ukwiał nie rusza. Ale druga teoria, znacznie bardziej popularna i chyba już udowodniona, jest taka, że Błazenek po prostu przez długi czas daje się porazić tym prądem, tak to nazwijmy, który ma tam ukwiał, w sensie w małych dawkach, że on tak podpływa, maźnie tego ukwiała, żeby go tam, tak lekko, żeby go tam popieściło i on po prostu uczy się przyjmować to porażenie. I jak długo tak się uczy, to w końcu jego organizm się uodparnia na to porażenie i potem już jak po prostu przypływa, ten go tam dotyka, a Błazenek to mnie nic nie robi, możesz mnie tutaj dotykać, bo ja jestem uodporniony. Więc mówiąc krótko, on trochę jakby wbrew woli tego ukwiału nauczył się go wykorzystywać. Jakby ten mały po prostu taki kurdupelek wykorzystuje dużego kolegę, bez jego zgody tak naprawdę, bo kolega był chętnie zeżar, ale mały go wykorzystał, no i teraz się po prostu chroni w tych tam liściach, czy jak tam to nazwać, ukwiału. Uważam, że Błazenek jest po prostu mistrzem świata, że takie coś wymyślił. Duchowa prawda. Jaka z tego wynika? No myślę, że to już w ogóle dosyć jasne jest. Otóż okazuje się, że są takie rzeczywistości w naszym życiu i uwaga, nie mówię tutaj o grzechu.
Tylko są takie rzeczywistości w naszym życiu, które rzeczywiście mogą się wydawać dla nas wrogiem. Mogą się wydawać, że nas niszczą. Mogą się wydawać, że są dla nas bardzo trudne, nieprzychylne, nieprzyjazne, straszne i tak dalej. Otóż można, na pewno niektóre, nie wiem czy wszystkie, ale na pewno niektóre z nich wykorzystać do własnej obrony. To są takie proste momenty, na przykład, gdzie masz jakieś cechy, które ci się bardzo w tobie nie podobają i jeśli do nich dobrze podejdziesz, w sensie dobrze strategicznie je rozegrasz, to one się mogą stać twoim sojusznikiem. Naprawdę. Może ktoś na przykład, będzie przykład, głupi przykład, jest na przykład nieśmiały. Na przykład bardzo nie lubisz publicznych wystąpień, bardzo się boisz być przed ludźmi, boisz się ośmieszenia, nie potrafisz się zachować przed ludźmi. Otóż jest jedną ze strategii, żeby nie oczywiście od razu wyjść na stadion 60-tysięczny, gdzie ludzie na ciebie patrzą i prawdopodobnie się posikasz ze strachu, po prostu bo nie wiesz, jak to zrobić. Nie. Tylko zacząć od drobnych rzeczy, od drobnych spotkań z 2 osobami, gdzie reprezentujesz swój pogląd. Czyli mówiąc tylko, trochę dotykać tego ukwiału, który wydaje się być twoim przeciwnikiem, czyli tego twojego strachu. Lekko. I oczywiście poczujesz lekkie porażenie i będziesz się bać, ale zwiększając pomału dawkę coraz bardziej tego, czego się boisz, w końcu się okaże, że to jest w ogóle twój sojusznik, że potrafisz po pierwsze już się tego nie bać, po drugie wykorzystasz to do czegoś bardzo dobrego. Otóż na przykład a propos tego przykładu, ja uważam, że właśnie ludzie, którzy są nieśmiali, są najlepszymi mówcami i najlepszymi, że tak powiem, ludźmi będącymi przed innymi ludźmi. Dlatego, że ich skromność i jakiś taki moment ich takiego jak to nazwać, takiego onieśmielenia jest czymś bardzo pięknym. Oni nie są pyszni. I okazuje się, że właśnie ta ich nieśmiałość jest potem największą ich bronią w wypowiedziach publicznych, dlatego, że bardzo sobie zjednują ludzi. I takich rzeczy można by wymyślić 1000. Oczywiście, chciałem to zaznaczyć, nie chodzi mi tu o grzechy, bo ktoś może pomyśleć, aha, czyli jak mam grzechy, to tak mogę trochę popróbować, tak trochę się tam z nimi podotykać, no i może się jakoś z nimi oswoję. Nie, ze złem nie wchodzimy w konszachty, ze złem nie wchodzimy w żadne malwersacje, w żadne próby pomizienia się ze złem, bo to się skończy tylko po prostu jeszcze większym złem i po prostu ukwiał cię zeżre, jeżeli będziesz ze złem wchodził w takie konszachty. Ale różne twoje słabości, różne twoje strachy, różne miejsca, które wydają ci się twoimi wadami, twoimi ułomnościami, prawdopodobnie, nie wiem czy wszystkie, ale prawdopodobnie większość z nich jesteś w stanie wykorzystać, jak po prostu błazenek wykorzystał ukwiał. Czyli to cię może przestraszać i przerażać, ale w pewnym momencie, kiedy będziesz po kolei, krok po kroku z tym się zmagał, to się stanie twoim sojusznikiem. Moi drodzy, jaki cytat w związku z tym? Jest taki genialny cytat w księdze proroka Izajasza. Ja wiem, że on dotyczy trochę czegoś innego, ale on mi się jakoś bardzo składa z tym błazenkiem i z tym ukwiałem, który błazenek wykorzystuje. Izajasz w 11 rozdziale pisze tak. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z koźlęciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. To jest dokładnie to. 2 przeciwstawne rzeczywistości mogą funkcjonować razem, mało tego, mogą jedna drugiej bronić, jedna drugą wykorzystywać do czegoś dobrego. Spróbuj dzisiaj pomyśleć, gdzie masz takie miejsca, gdzie masz te swoje ukwiały, których się boisz, bo one się mogą stać naprawdę twoją obroną, mogą się stać twoim atutem. Pamiętaj, wilk zamieszka razem z barankiem, pantera z koźlęciem, ciele i lew paść się będą z połem. Ten cytat z Izajasza dzisiaj przez cały dzień sobie nośmy i bądźmy jak błazenek, który ma u boku swój ukwiał. Wstaw gdzieś tam tutaj jakiś fragment z tej bajki. Można? A co tam nie można, no? No wstaw! Dobra, No. wstawię, No. Nie może nie być nikogo, w końcu to jest ocean. Nie jesteśmy tu chyba tylko we dwoje, nie? No spójrz. Tak, tu nikogo.